Oto gniazdko. Smart gniazdko elektryczne. Smart gniazdko elektryczne od Shelly, czyli Shelly Plug S. Gniazdko, z którym mam trochę problem. Bo z jednej strony jest fajne, z drugiej strony mnie irytuje, więc ma i zalety, i wady. I taka dzisiaj będzie dzisiejsza recenzja. Taka po środku. Zapraszam. Gniazdko elektryczne, jakie jest, każdy widzi, ale niekoniecznie, bo przeważnie producenci lubią udziwniać, one są duże, kwadratowe albo bardzo okrągłe. Jeżeli chodzi o Shelly Plug S i to, jak ono wygląda, to moim zdaniem jedno z najładniejszych gniazdek, jak nie najładniejsze gniazdko. Jest bardzo minimalistyczne. Możecie zobaczyć, że tak naprawdę ono do tego poziomu wchodzi nam do zwykłego gniazdka i wychodzi tylko taka obwódka na zewnątrz. Więc jak dla mnie design Shelly Plug S jest czymś, od czego chcę zacząć, bo jest naprawdę fajny. Jeżeli chodzi o samą budowę tego gniazdka, mamy u góry przycisk, którym uruchomimy jego parowanie i który możemy je włączyć, wyłączyć fizycznie. I mamy tutaj również taki delikatny LED, który nam pokazuje, gdy to gniazdko jest włączone lub nie, lub na przykład jego konkretny tryb. Dajmy na to, że się będzie aktualizowało. Na samym środku mamy też informację Shelly Plug S, maksymalne obciążenie, więc jeżeli chodzi o design, jest bardzo fajnie. Przejdźmy teraz do jego parowania. Teraz pokażę Wam, w jaki sposób można łatwo sparować gniazdko z naszym domem. Potrzebujemy aplikację Shelly Cloud, ją sobie ściągamy z App Store albo z Google Play, rejestrujemy się i dodajemy pierwsze pomieszczenie, potem Add Device, a samo gniazdko musimy włożyć do gniazdka, czyli inteligentne gniazdko wkładamy do gniazdka i ono albo będzie od razu w trybie parowania, albo musimy przytrzymać przycisk przez 10 sekund i ono wejdzie w tryb parowania. I wtedy, gdy klikniecie Add Device, to już pojawi się ten ekran, który ja widzę, czyli widzicie tutaj nazwę Wi-Fi, do której podpiąć gniazdko. No i musicie wpisać hasło. Musicie teraz wybrać typ urządzenia, żeby Shelly wiedziało, co podpinamy. Nasz to Shelly Plug S. I mamy integracja, czyli on się w tym momencie łączy z tym gniazdkiem. Pyta się, czy je przełączyć do Wi-Fi. Już widzę w tle, że tam się przetwarza w aplikacji i już mamy sypialnię. Dołączenie jednych urządzeń zostało zakończone pozytywnie. I mamy już gniazdko w naszym pokoju i zaraz będziemy mogli Wam pokazywać, co nam daje aplikacja Shelly, jak nim możemy zarządzać. Możecie zatem zobaczyć, że parowanie jest bardzo ciężkie i pieruńsko trudne i musieliśmy ciąć ten film ileś razy, a Wy możecie zobaczyć godziny na zegarku, ile czasu nam zajęło parowanie Shelly Plug z aplikacją Shelly Cloud. To tak nie powinno działać, to się ciągle rozłączało, co chwilę miało problem z komunikacją i z chmurą i ze wszystkim i ten cały proces jest długi i ciężki i powiem szczerze, że jeden z gorszych sposobów parowania zwykłego gniazdka z aplikacją. Więc potrzebujecie mieć melisę, a ja jeszcze raz musiałem przez to przejść, więc też potrzebuję cięcia, napić się czegoś i mogę iść do aplikacji. Dziękuję bardzo za sugestie z tyłu, jeżeli chodzi o wino, ale chodziło mi o to, że chcę się napić wody. Wody. Nie... No właśnie. Ale wracając już do samej aplikacji, przeżyliśmy parowanie i już wtedy już jest lepiej. Mamy gniazdko podpięte do naszego pomieszczenia. Dopiero co je przed chwilą podpiąłem, więc mam 0 W. No ale mogę Wam pokazać, co znajdziemy w aplikacji. Na pierwszy rzut oka to się właśnie rzuca zużycie energii. I to jest fajne, bo Shelly od razu pokazuje jedną z głównych funkcji tego gniazdka, która jest bardzo mocno wyeksponowana. Widzimy zużycie energii. Możemy też je sobie oczywiście zdalnie włączyć i wyłączyć. A gdy wejdziemy dalej w samą aplikację, to tak. Mamy tutaj trendy i historię zużycia energii. Więc znowu coś, co jest na głównym ekranie, to jest to, jak zużywaliśmy energię w perspektywie czasu. Możemy sobie zerknąć do tyłu. To jest fajne, no bo dzięki temu wiemy dokładnie, ile tej energii zostało zużyte. To, co mi się nie podoba w tej aplikacji tutaj, to na przykład, że mamy po jednej stronie widzicie zegar, potem jest weekly schedule, a na końcu jest internet/bezpieczeństwo, tylko tak bezpieczeństw, bo O się nie zmieściła, a w ogóle wychodzi poza ekran. Więc jak dla mnie tłumaczenie i taki UI tej aplikacji jest mocno do poprawy, bo mi się to nie podoba.
A już wchodząc w poszczególne opcje, to tak, gdy klikniemy zegar, to mamy automatycznie włączenie ich po iluś sekundach albo wyłączenie. Czyli na przykład chcemy, żeby się lampka wyłączyła za godzinę, no to wtedy sobie tutaj ustawiamy 3600 sekund i ona się po tej godzinie wyłączy. Jeśli sobie wejdziemy w Weekly Schedule, no to tutaj mamy harmonogram. Włącz stoper harmonogramu, to nie brzmi za bardzo po polsku, ale tutaj mamy harmonogram, żeby gniazdko włączać lub wyłączać o konkretnych godzinach, dzięki czemu możemy na przykład włączyć właśnie jakieś lampy albo cokolwiek, co chcemy, żeby się odpalało wieczorem. Internet bezpieczeństwa, to tutaj mamy takie podstawowe dane odnośnie Wi-Fi, podpięcie do Wi-Fi, podpięcie do chmury Shelly, tutaj również znajdziecie. Musicie mieć podpiętą gniazdko do chmury Shelly, żeby na przykład patrzeć na dane historyczne. Mamy później bezpieczeństwo. W bezpieczeństwie, no tutaj mamy, jakie jest maksymalne pobranie prądu, jakie może być przez to gniazdko, żeby po prostu one się na przykład nie stopiło, nie zapaliło, więc Shelly ma trochę doświadczenie, bo były kiedyś problemy z Shelly 2,5, więc fajnie, że teraz do tego podchodzą i są, że tak powiem, no, świadomi tego, że urządzenia elektryczne mogą być też niebezpieczne. Następnie mamy I/O URL Actions, czyli mamy button switch on URL, button output switched on URL albo output switched off URL. Następnie mamy application settings. Tutaj mamy takie podstawowe informacje, na przykład jak ma być mierzona konsumpcja całej energii. Tutaj mamy exclude from total room consumption, exclude from total house consumption, jeżeli nie chcemy, żeby to konkretne gniazdko liczyło się do zużycia prądu w całym domu. Możemy się nim podzielić z inną osobą, która będzie miała również konto Shelly. No i mamy takie podstawowe ustawienia, gdzie możemy sobie zmienić nazwę, gdzie możemy ustalić, jak się zachowuje to światełko, które jest w gniazdku, albo je odpiąć od naszego urządzenia. Więc sami widzicie, że jeżeli chodzi o aplikację, to Shelly daje nam dużo tych możliwości. Jak sami mogliście zobaczyć, jeżeli chodzi o aplikację, plusy i minusy. To gniazdko ma dużo możliwości i jest na co dzień naprawdę fajnym gniazdkiem, dzięki któremu możemy je spiąć z naszym smart domem, oczywiście o ile jest on wpięty w Shelly lub o ile dodamy Shelly do Home Assistanta albo HomeKita za pomocą HomeBridge, bo Shelly lubi te takie integracje i bez problemu je dodacie do swojego otwartego ekosystemu albo do Apple'owskiego ekosystemu Smart Home. Ale no tak, plusy, minus. Sama aplikacja moim zdaniem na nie. To, co widzieliście, jest dużo opcji, ale są one albo trochę niedorobione, to parowanie jest ciężkie i moim zdaniem Shelly powinno mocno przysiąść do aplikacji i ją bardzo mocno poprawić. Bo same gniazdko jest całkiem fajne. I gdyby nie patrzeć na perspektywę aplikacji, tego ile musimy się z nim pomęczyć tam, no to możemy je wykorzystać. Jest ono minimalistyczne, jest ono całkiem ładne i bardzo fajnie działa, bo ogółem urządzenia Shelly są dosyć stabilne. Ja lubię tego producenta, tylko nie lubię stricte jego aplikacji. Cena tego urządzenia to jest niecała stówka, jakieś tam 95 zł, więc cena też jest ok. Moim zdaniem za inteligentne gniazdko 9 dyszek z hakiem jest w porządku. Przeważnie one tam kosztują około 120-150, więc trochę taniej niż średnia. Więc jeżeli zastanawiacie się nad tym, czy warto takie urządzenie kupić, moim zdaniem warto, ale niekoniecznie korzystając z aplikacji Shelly, za którą nie przepadam, tylko dopinając go do waszego ekosystemu i wtedy ona będzie bardzo fajnie działać, będzie bardzo fajnie współgrać i dostaniecie te wszystkie informacje dotyczące zużycia prądu, które są tutaj w tym Shelly, bo to jest jego duża zaleta. To, że jesteśmy w stanie podpiąć do niego silniejsze urządzenia. On tutaj pokazuje, że maksymalnie mamy 2500 W. Widzieliście, że ten taki stryczek bezpieczeństwa w aplikacji był ustawiony na 1800, ale możecie do tego podłączyć coś mocniejszego niż samą na przykład ładowarkę i dalej sterować tym zdalnie, więc myślę, że zastosowań dla tego urządzenia znajdzie się wiele, a ja serdecznie dziękuję za tą recenzję. No i oczywiście, jak zawsze, zachęcam Was do oglądania pozostałych naszych filmów, również recenzji Shelly. Do zobaczenia.